Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so thank you everyone for coming. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie. So today is a special day. Dzisiaj jest szczególny dzień. Someone know what is the date today? Czy wie ktoś, który dzień dzisiaj jest? Sunday. Sunday. Oh, it's Father's Day? Dzień Ojca. Okay. Okay, Father's Day, Sunday, something more. Coś więcej dzisiaj się dzieje. Disappearance, Mataji told, of Bhaktivinoda Thakur and Sri Gadadhara Pandita. Yeah, today is the disappearance day of Bhaktivinoda Thakur and Gadadhara Pandit. Tak, dzisiaj jest dzień odejścia Bhaktivinody Thakury i Sri Gadadhara Pandita. What does a disappearance day mean? To znaczy odejście, dzień odejścia. To znaczy, że dusza opuszcza ciało. Z materialnego świata. No, to z punktu widzenia ciała, to dusza opuszcza ciało. It means that body leaves, that soul leaves its body. Material world. You, Prabhu? Dla bhakty to może być coś nieco odmiennego niż dla zwykłej żywej istoty. Bo bhakta, opuszczając ciało, on po prostu przechodzi do nieskrępowanej służby oddania. Prabhu. For the devotee it could be something different because sometimes the devotee leaves the body and enters the, how to say, non-limited devotional service. Not limited by the body and mind. That's good. Can anyone say why? So today is a disappearance day of Bhaktivinoda Thakur and Gadadhara Pandit. So why these two personalities disappear together? I dzisiaj jest dzień odejścia Srila Bhaktivinoda Thakura i Gadadhara Pandita. Więc dlaczego te dwie osoby dzisiaj odeszły? Is there any connection between them? Czy jest jakieś połączenie między nimi? Between Tak Gadadhara mi się wydaje, że Śla Bhaktivinoda Thakur, on wielbi bóstwa Gaur Gadadhar, więc być może miał szczególne połączenie z Gadadharem Panditem. Can you? So Bhaktivinoda Thakur Prabhu was worshipping Shri Gaur Gadadhar, so maybe he had a special connection with. That's true. Actually, it's a very important point. I to jest prawdą, to jest bardzo ważny punkt. Bhaktivinoda Thakur's guru, he was actually worshipping God Nityananda. A guru Bhaktivinoda Thakury wielbił Gaura Nityananda. And because he was linked from Nityananda Parivar. With whom? Nityananda Parivar, Nityananda family. Gdyż on był połączony z rodziną pana Nityanandy. So actually many people used to sort of criticize Bhaktivinoda Thakur that look, he's diverting because the guru is worshipping Gauranga and Nityananda and here he's worshipping Gaur Gadadhar. I wiele osób potępiało i zasądzało przed to Bhaktivinoda Thakura, gdyż on nie wielbi te bóstwa, co wielbi jego mistrz duchowy. So that we will come to this point. I my będziemy to omawiać później. So every one of you will be thinking like, what this is going on, who is Gadadhar Pandit, who is Bhaktivinoda Thakur, right? I wszyscy tutaj będziemy myśleć, o co chodzi z Bhaktivinodem Thakurem i Gadadharą Panditą. So first thing is, disappearance day is a sad day for us. I pierwszą rzecz, którą musimy pamiętać, że dzień odejścia to jest dzień smutku dla nas. People say
that a Vaishnav never dies. He lives in his words, in his books. A ludzie mówią, że Wajsznawowie nigdy nie umierają, oni żyją w swoich książkach, w swoich słowach. That's true. I to jest prawda. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, now I brought a third character for you, whom you don't know. I teraz Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, teraz zarzucam jakby trzeci punkt, którego możecie nie wiedzieć tutaj. Basically, Bhaktivinoda Thakur is the guru, Srila Prabhupada's guru's guru. Yeah, so he was Siksha Guru of Bhaktisiddhanta. So we have Srila Prabhupada, right? The founder Acharya of ISKCON. Everyone know? Czy każdy zna Srila Prabhupada? You can say more loudly. Yes. Yes. So Srila Prabhupada gave us ISKCON, right? A Srila Prabhupada dał nam ISKCON. Because of which we all are together. I stąd teraz jesteśmy wszyscy razem. And his guru was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. A jego guru był Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Here we have on the altar. My mamy na ołtarzu Yes. małą obraz Yeah. Guru Parampara. And so if you go in the Guru Parampara, you will see, so here is Srila Prabhupada and next to Srila Prabhupada is Srila Bhaktisiddhanta Saraswati I Thakur. po Srila Prabhupadzie jest Srila Bhaktisiddhanta Thakur. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Siksha Guru, was Bhaktivinoda Thakur. A Shiksha Guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura był Bhaktivinoda Thakur. Yeah, actually he was also his father. I także on był jego ojcem. Yeah, but this has nothing to do like that. That's why he took the Siksha. He was qualified to give instructions. Ale to Bhaktivinoda nie jest dlatego, że to, że był ojcem warunkowało, że może dawać siksza, tylko to, że on miał do tego kwalifikacje. Yeah, and you see Prabhupada came to West and spread Krishna consciousness. I widzicie, że Srila Prabhupada przyszedł na zachód i rozprzestrzenił świadomość Kryszny. So he fulfilled the vision of Bhaktivinoda Thakur. Czyli on wypełnił tę wizję, którą miał Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, when India or the world was going through a spiritual crisis, there was no scriptures available even. I wtedy, za czasów Bhaktivinody Thakura, cały świat był w kryzysie, gdyż nie było dostępnych świętych pism. Because everyone was writing their own things, and in Bengali there were so many versions of Chaitanya Charitamrita and so on. So there was no bona fide commentary available. Gdyż każdy pisał swoją książkę, było bardzo dużo różnych odmian Chaitanya Charitamrity i nie było żadnego bona fide, czyli takiego sprawdzonego komentarza autorytatywnego. And Bhaktivinoda Thakur helped to unite everything. He gave the bona fide scriptures. He edited them. Bhaktivinoda Thakura pomógł w tym. On dostał te jakby na ogląd taki publiczny i dodał komentarz do tych bona fide pism świętych. Yeah. So for all of you, if you want to have everyone heard about Superman? Czy każdy z was słyszał o tym, kim jest Superman? Has anyone witnessed the Superman? Czy ktoś widział Supermana z was? So here is Bhaktivinoda Thakur. I to jest Bhaktivinoda Thakur. Yeah, he was a grasta householder. Był wykazką, czyli był gospodarzem. He has more than 10 kids. Miał więcej niż 10 dzieci. Yeah, he was magistrate by profession. I też miał wykształcenie profesjonalne. And in those times, when Britishers were ruling India, it was unimaginable position anyone could acquire. I to była nierealna pozycja, którą zajmował w tym czasie Bhaktivinoda Thakur, gdyż wtedy India była pod rządami brytyjskimi i tak naprawdę nikt nie mógł tego Chodzi o to, że on pełnił rolę zarządcy, to było najwyższe stanowisko, Ja. jakie mógł Hindus w ogóle dostać w Imperium Brytyjskim. Yeah. Dziękuję. To o to chodzi. Mhm. Yeah. Natomiast masz rację, że również Bhaktivinoda Thakur był jednym z bardzo nielicznych Hindusów, którzy mieli możliwość przejścia przez całą angielską edukację. Yeah. Też masz rację. Prabhu can translate. Bhaktivinoda Thakur also he was the, how to say, it was the highest position that Hindu man could accept in the whole British, how to say, Emperor. empire. Yes, it was the highest possible. Yeah.
So he also was very well educated due to this Yeah. opportunity. And he was so intelligent that Britishers, the case which will take 1 month to solve, he will solve it in half a day. I on był na tyle inteligentny, że mógł rozwiązać sprawy, które potrzebowały bardzo dużo czasu za pół dnia. And on top of it, he was a prolific writer. He wrote more than 200 books. A to co więcej, on był profesjonalnym pisarzem. Napisał more than, Prabhu? 200 books. 200, więcej niż 200 pozycji. And he was also chanting every day, taking 100,000 names of holy name every day. So I też 100 000 imion świętych powtarzał codziennie. yeah. And also when he was coming back from the job, he was also giving time to his family, and also there were people coming to have a meeting to discuss philosophy, and he had time for that also. I także miał czas dla swojej rodziny i dla spotkań po pracy, kiedy rozmawiał o filozofii z chętnymi. So this is called superhuman. I to jest super człowiek. I mean, if any one of you have wrote some books or something, or even if you went to higher studies and you have to write your diploma or something, you know how much time it takes. I nawet każdy z Was prawdopodobnie miał doświadczenie o napisaniu pracy magisterskiej czy innej pracy dyplomowej na studiach i wiecie, ile czasu to zajmuje. And Bhaktivinoda Thakur did all of this while staying in a grihastha ashram, in a household life. A Bhaktivinoda Thakur zrobił to wszystko, pozostając w życiu rodzinnym, jako grihastka. Yeah. So you see, no acharya, na bhuto na bhavishyati, no acharya did it in the past or can repeat what he did. I żaden z acharyów nie mógł zrobić tego w przyszłości, tego nie zrobił i nie może też nikt tego powtórzyć. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was brahmachari full life, right? He didn't enter grihastha ashram. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, on przez całe życie był brahmacharinem i nie przychodził do innego ashramu. Yeah. Srila Prabhupada, he was a householder, but he had to leave his house to sort of kick off the, Hare Krishna movement. He had to leave his house and come to the West. A Srila Prabhupada, on był człowiekiem rodzinnym, ale musiał porzucić rodzinę, żeby zacząć ruch Hare Krishna i udać się na zachód. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, they had to give up their profession and join full time. A Rupa Goswami i Sanatana Goswami musieli też odejść od swoich spraw służbowych. Yeah, the same with Madhvacharya and Ramanujacharya. I tak samo Ramanuja Acharya i Madhva Acharya. But here is Bhaktivinoda Thakur, who could do all this while staying in a grihastha ashram. A tutaj mamy Bhaktivinoda Thakura, który mógł to wszystko zrobić pozostając w ashramie grihastha. Any one of you have kids? Yes. Macie One dzieci? kid. Jedno dziecko. So imagine doing all this with more than 10 kids, right? Wyobraźcie, że robicie to wszystko, te obowiązki pełnicie dla więcej niż And 10 dzieci. he was so advanced that Jagannath Das Babaji announced to his devotees, his disciples, Announce what? that I will tell you. Translate. Okay. I wtedy Jagannatha Babaji Maharaj też ogłosił pewną rzecz swoim uczniom, That a Vaishnav like Bhaktivinoda Thakur never was born and will never be born again. że So please go and touch his feet. że taki Vaishnav jak Bhaktivinoda Thakur już nigdy się nie urodzi i nigdy nie było przed nim takiej osobowości, więc muszą udać się do niego i dotknąć jego stóp. And he came directly from the spiritual world. I on przyszedł bezpośrednio ze świata. Yeah, like some of you came from India, right? Niektórzy z Was przyjechali z Indii. Yeah, some of you come from Ukraine or Russia. Niektórzy z Was przyjechali z Ukrainy albo Yeah. z Rosji. Yeah, and here Bhaktivinoda Thakur. So like we have many countries here in this material world. I tak samo, tak jak mamy dużo różnych państw w świecie materialnym, The same we have a spiritual world. także mamy świat duchowy.
So from spiritual world he came directly here. I ze świata duchowego on wprost tutaj się udał. Why? Dlaczego? To help us. Żeby nam pomóc. Without him we will all be lost. Bez niego byliśmy by wszyscy zagubieni. And his spiritual name was Kamala Manjari, right? So he was. I Kamala Manjari to było jego imię duchowe. Now you will say from where I got all this information. I możecie spytać, skąd wziąłem te wszystkie informacje. So he wrote his own autobiography, I on napisał swoją autobiografię. Swalikit Jeevani. Jak So ona się nazywa? why he wrote? Not because he wanted to show off, but his son requested him, and he accepted his request and he wrote his autobiography. To nie jest tak, że on sam zechciał to zrobić sam siebie, tylko jego syn poprosił o to, żeby napisał. Stąd on wykonał jego prośbę. And in this autobiography he's writing about his own life. A w tej autobiografii on pisał o swoim własnym życiu. So he wrote like when he was child and he was growing up, he was not attached to so much with God, but he was more attached to the philosophy. I on pisał tej biografii, że jako dziecko, kiedy dorastał, to nie był na tyle przywiązany do Boga, jak bardziej interesował się filozofią. Yeah, and when he become and also what he was doing is he was going in Bengal. There were Mela, right? Mela is like a festival, sort of. I on, co on robił? On udawał się często na festiwali w Bengali. Yeah, and there he was going out with friends and in Bengal there is a fish, so he was also eating fish that time when he was a child, right? I wtedy on był na tych festiwalach ze swoimi przyjaciółmi, oni wychodzili, też na tych festiwalach były ryby i też jadło się wtedy ryby. And he was coming late night back. I wracał późno wieczorem z powrotem. And then he was a bit shouting on his mother next day, why you are waking me up? Let me sleep a bit. Yeah? I wtedy krzyczał na swoją matkę następnego dnia, dlaczego tak wcześnie go budziła. So people ask Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that, how you say Bhaktivinoda Thakur is an acharya if his life has all these symptoms, right? He's coming late, eating fish. How do you understand this? I różni ludzie pytali Bhaktisiddhantę Saraswati Thakura, dlaczego on mówi, że Bhaktivinoda Thakura jest acharyą, skoro miał takie życie, że wracał późno, jadł ryby. This looks like a normal person, right? Wyglądał na taką normalną osobę. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur replied that was a plan of God. A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur odpowiedział, że jest to plan Boga. You will say plan of God? So every plan has a purpose. So what was the purpose behind that? A tak jak każdy plan ma w sobie jakiś cel, to co to za cel, który stoi za nim? So God wanted to show that an ordinary person can also become a big devotee. Pan chciał pokazać, że nawet zwykła osoba może stać się wielkim wielbicielem. Because if you see someone who is born and from the day one he is going to the devotion life, chanting rounds, you will say, Baba, I'm not born like that. How I can go to, Krishna consciousness is too tough. Jeżeli my będziemy cały czas obserwować osoby, które są tacy pobożni, imponują, cały czas przychodzą, są zaangażowani tylko w służbę oddania, no to możemy zadawać pytanie, jak ja mogę to zrobić. Like for example, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He was born with a Brahmanical thread, mark on his body, right? Czy on już urodził się mając ten sznur brahminiczny na swoim ciele? And his memory was so good that after 50 years, what he read, he could recall where he read, which page, which number. I on miał takie zdolności pod kątem swojej pamięci, że on pamiętał, co on przeczytał 50 lat temu, w jakim źródle i mógł zacytować dokładnie, co tam było. So from the childhood he was like that. Czyli on był takim od dziecka. But here God is showing that an ordinary person can also become a big devotee. A tutaj Pan pokazuje, że nawet zwykła osoba może stać się wielkim bhaktą. There is a technical word for this. Jest specjalne słówko techniczne określające to.
It is called Murchit Kasha, where a Nitya Siddha person, eternally liberated soul, kiedy wiecznie wyzwolona dusza his powers are hidden by the God. I jego moce tej osoby są jakby ukryte przez Boga, schowane. For example, Naradji was Dasi Putra, he was a servant, maid servant son, and then he did bhakti and glorified bhakti. Naradzi, który był na początku po prostu synem służki i potem jakby awansował do wyższych pozycji duchowych. So these souls, eternally liberated soul, means they are not like us who are running under the law of karma. Dusze wiecznie wyzwolone to są dusze, które niepodobne do nas, czyli ich nie obowiązują prawa karmy. They are eternally perfect. Oni są wiecznie idealni. But God hide their devotion just for our benefit, to teach us, some Ale lessons. Pan jakby okrył, schował ich oddanie, żeby mogli nas uczyć swoim przykładem. And so please understand this in a proper Więc context. proszę Was, zrozumcie to w poprawnym kontekście. And also Bhaktivinoda Thakur, when he was a child, he liked very much Mahabharata. I kiedy Bhaktivinoda Thakura był dzieckiem, bardzo mu się podobała Mahabharata. And you know which character he liked the most? I wiecie, kto mu najbardziej się podobał? Anyone? Pandava? Okay, Pandavas, you are one step close. Ktoś z Pandawów. Which Pandav? Może... One chance only. Okay, Arjun, Mataji say Arjun. Yudhishthir. Yudhishthir, okay. Bhima. Bhima. So how many of you say Bhima? Ile z Was mówi Bhima? Okay, 1, 2, 3, 4. 4. So rest of you are wrong then. Wtedy reszta z Was... So yeah, so Bhima, but why he liked Bhima so much? Dlaczego Bhima? Tak, dlaczego to był Bhima? Now you have to answer that. Who raised their hands? He was very strong. What's that? He was very powerful. I mean, Arjun was, okay, he was powerful, okay, Bhima is powerful, but what's more? He was eating a lot. Okay, I mean, you have to, okay, he was eating, I mean, you have to think here about that he's a liberated soul, right? So he don't think like us. On był duszą wyzwoloną, on nie myślał tak jak my. So can I add something? Yeah. So as Bhima was Mahajan, yes, and he was... Bhima? No, Bhishma was Bhishma. Mahajan. Bhima, okay. Yeah, Sorry. okay. So why Bhima? Dlaczego Bhima? No, don't be silent, now speak something. Okay, so he liked Bhima because Bhima was a very ferocious fighter. On go lubił, gdyż on był bardzo wyrafinowanym wojownikiem. And Bhaktivinoda Thakur liked this a lot, that devotees can also be fighter. A Bhaktivinoda Thakuru bardzo się podobało, że wielbiciele również mogą być wojownikami. And this is revealing Bhaktivinoda Thakur's mind. I to w pewien sposób jakby otworzyło umysł In Bhaktivinoda. his mind there is a concept of fight. Gdyż w jego umyśle żyła koncepcja walki. He wanted to fight for God. On chciał walczyć dla Pana. So he says you take God's message of love in one hand and the axe on the other hand. I on mówił, że bierze słowo Boga, przesłanie w jedną rękę, a w drugą rękę broń. And with this axe cut the root of all the misconceptions. I po prostu przez jakby ten taki miecz on ścina, siekierę ścina wszystkie korzenie niepoprawnych koncepcji. And he did that. I on to zrobił. You know how? Wiecie w jaki sposób? By writing books. Poprzez pisanie książek. He wrote books and he destroyed the upper sampradas, left and right. I on napisał wiele książek, które mogły jakby zniszczyć te
wszystkie niewłaściwe sampradaya. And he advised, Bhaktivinoda Thakur said that if you find some free time, write books. I on daje taką też radę, jeżeli macie jakiś wolny czas, to napiszcie książkę. Or read books. Albo czytajcie książkę. And then you should go in the world and find the people who have misconceptions. I wtedy idźcie w świat i znajdźcie ludzie, którzy mają niepoprawne, błędne koncepcje. And tell them what is truth. I powiedzcie im prawdę. Not just fight that, oh, I know more than you. No, just tell them the truth. Nie tylko walczcie, że nie, ja wiem więcej od ciebie, tylko dajcie im prawdę. Yeah, so Bhaktivinoda Thakur's main contributions are books. Czyli głównym wkładem Bhaktivinoda Thakura są książki. Prabhupada's Bhagavad Gita commentary which he wrote it from based on Bhaktivinoda Thakur's. A komentarze Srila Prabhupady do Bhagavad Gita, taką jaką jest, bazuje na komentarzach, na książkach Bhaktivinody Thakura. Basically, you know, a launchpad. You know, launchpad. Yes, Like- with buttons. So basically, or let's say if the flight has to go up in the air. Powiedzmy, że samolot ma się wznieść So there is a runway. i mamy taką drogę startową. So without runway, a flight cannot fly. I without what? If you don't have a runway, Yes. the flight cannot take off. Jeżeli nie mamy tej właściwej drogi startowej, to ten lot nie może się odbyć. Yeah, Srila Prabhupada took off based on the runway which was prepared by Bhaktivinoda Czyli Thakur. Srila Prabhupada wykorzystał ten pas startowy, który był przygotowany przez Bhaktivinoda Thakura. Because Bhaktivinoda Thakur was the first to conceive that you can preach the message of love of Godhead outside India. No one thought about this, only he thought. Gdyż Bhaktivinoda Thakura miał taki pomysł, myślał o tym, że możemy opowiadać ten przekaz Boga poza granicami Indii. We are speaking about that time when India was under the control of British Raj. I mówimy o tych czasach, kiedy Indie były pod kontrolą Imperium Brytyjskiego. So that time Bhaktivinoda Thakur knew English perfectly and he could not only read and write, he could edit in English also. I także mówimy o tych czasach i Bhaktivinoda Thakur, on nie tylko mógł pisać i czytać w języku angielskim doskonale, tylko on także mógł redagować teksty. And he compiled a book and sent it also in foreign country and they kept it in the library. I on też jakby wysłał książkę, napisał książkę i wysłał do zagranicznej biblioteki, gdzie ją przyjęli. And amazing thing is Bhaktivinoda Thakur was writing his work in English. Wspaniałą rzeczą jest to, że Bhaktivinoda Thakura pisał swoje prace w języku angielskim. That time barely Indians knew English. I wtedy dużo osób z Indii tak naprawdę znały język angielski. And you know why he did that? Wiecie, dlaczego on to zrobił? Because he understood that in future, so people don't, today how many of you know Sanskrit? Kto z was teraz zna sanskryt? How many of you know English? Ilu z was zna All of you, angielski? right? Każdy z was. So that's the function of Acharya. Acharya can see ahead and do what is needed. I to jest jakby zadaniem, funkcją acharyi. On patrzy naprzód i dostrzega, co będzie potrzebne. So Bhaktivinoda Thakur is our link between the modern world and the old Vaishnava tradition. I Bhaktivinoda Thakura jest dla nas swoistym linkiem pomiędzy jakby taką starą tradycją wisznuizmu a światem współczesnym. So now you understand who is Bhaktivinoda Thakur? Teraz rozumiecie, kim jest Or Bhaktivinoda? you fell asleep? Czyli zasypiacie. No, you should be interested because what he did is unimaginable to our small tiny mind. I powinniście tym się interesować, gdyż to, co on zrobił, jest rzeczą niesamowitą
dla naszych małych umysłów. Yeah, I mean, can you imagine when he was sleeping? Like he has to do so much work, write more than 200 books, and each of his book is not like A, B, C, D. Is have a huge, big depth of philosophy packed in it. Czy wiecie, kiedy on spał, przecież miał napisać 200 książek, a żadna z tych książek nie jest prosta. Ona jest w całości opiera się na filozofii. So imagine, first he has to read all the books which were written. So first he has to find the books, because the books were totally, upside down. So there was no authentic books available. I on, wyobraźcie sobie, co miał zrobić. Na początku on miał odnaleźć te wszystkie książki, bo nie było tak łatwo dostępnych, autentycznych pism. Then he has to read those books from Sanskrit, which were written in Sanskrit. Wtedy on miał przeczytać te książki, które były napisane w sanskrycie. And also some of them were written in Bengali language. A niektóre z nich były napisane w języku Bengali. Then he has to translate them into English. Wtedy musiał przetłumaczyć je na język angielski. And plus he has to maintain his small family of 10 plus kids and 2 wives and give some time to his job. I dodatkowo miał jeszcze jakby ogarniać swoją rodzinę z więcej niż 10 dziećmi, 2 żonami i też pracować. So that's Bhaktivinoda Thakur. I to jest Bhaktivinoda Thakur. Yeah, that's why it's a very sad day today that we don't have him present here in his physical form. Yeah? To jest bardzo smutny dzień dzisiaj, gdyż my nie mamy go tutaj w jego fizycznej formie obecnego. Yeah, it's like for a family member. If you remember the day when your family member left, you feel sad. You don't feel happy. To tak samo jak z członkiem rodziny, który opuścił ciało. Jak pamiętamy o tym dniu albo nadchodzi ten dzień, to czujemy smutek. Yeah, so the same is here. I tak samo jest tutaj. Okay, so who is Gadadhara Pandit? Kim jest Gadadhara Pandita? Gadadhara Pandit w Panchatatwie reprezentuje energię oddania. Okay. So Prabhu, you have to. Ja ciągle zapominam. Gadadhara Pandit, Prabhu, in Panchatattva, he represents the energy of bhakti. Okay, but that's true. So, but what's the connection between him and Bhaktivinoda Thakur? I jaki jest związek między nimi i Bhaktivinodem Thakurem? So Gadadhara represents Srimati Radharani, and Bhaktivinoda Thakur in his spiritual body is serving also Srimati Radharani. okay. I Bhaktivinoda Thakura, Gadadhara Pandita, on reprezentuje Srimati Radharani, a Bhaktivinoda Thakur w swoim ciele duchowym służył jej. Okay, but Mahaprabhu, it's also said that Mahaprabhu is the form of Srimati Radha. He's carrying the mood of Srimati Radharani. A też mówi się, że Sri Chaitanya Mahaprabhu, on przyszedł w nastroju Srimati Radharani. So the question is, why it's not like that Bhaktivinoda Thakur disappearance day and Mahaprabhu's disappearance day fall on the same day? I pytanie wtedy, dlaczego nie jest to dzień odejścia zarówno Bhaktivinody Thakura, jak i Mahaprabhu. But that's a good answer. To jest dobra odpowiedź też. So are you interested? Czy jesteście zainteresowani? Jestem. Okay, yes, Prabhu, you wanted to say something? Okay, so first of all, Gadadhara Pandit, you should know that he is praised by stalwart devotees. Yeah, very big devotees praised Gadadhara Pandit. Czyli Gadadhara Pandita jest jakby doceniany przez bardzo takich wzniosłych bhaktów. For example, if let's say the president of America, he praised someone, let's say. Powiedzmy, że prezydent Ameryki docenia kogoś.
then you all will be, oh, who this person is. I wtedy wszyscy będziecie myśleć, o, kim jest ta osoba? Yeah, or if you play some, I don't know, football or something, and some big personality tweet about this person, you will say, oh, who this person is, let's find out more, yeah? I też na przykład jak wy interesujecie się piłką nożną albo innym i taka osoba na Twitterze da jakieś ogłoszenie, to będziecie już zainteresowani, o kogo chodzi. So bigger than, American, or let's say, you can say for your brain, Swarup Damodar is the personality who praised Gadadhar Pandit. I Rupa Damodar to jest ta osobowość, która jakby doceniała Gadadhara Pandita. And you will say, so what's a big deal if someone praised him? But you have to then know who Swarup Damodar is. I możecie powiedzieć, co jest w tym takiego, ale musicie wiedzieć, kim jest Swarup Damodara. So now Jagannath Rath Yatra is coming. Everyone know Jagannath Rath Yatra? Czy każdy zna Rath Yatra? You know Jagannath Rath Yatra? Okay. So that Rath Yatra took place also when Mahaprabhu was personally present. I taka Rath Yatra też miała miejsce, kiedy Mahaprabhu był obecny. And Mahaprabhu was dancing in front of the chariot. I Mahaprabhu tańczył przed wozem. And Mahaprabhu spoke a verse. I też wypowiedział pewien werset. Yeah. And no one could understand that verse. I nikt nie mógł go zrozumieć. Only Swarup Damodar could understand. Tylko Swarupa Damodara mógł go zrozumieć. And the verse, you will be interested. What was the verse that no one could understand? I będziecie pewnie zainteresowani, co to jest za werset, którego nikt nie mógł zrozumieć. So it was like something like this. I have met you on the banks of Narmada River. To było tak, spotkałem Ciebie na brzegu, which river? Narmada. Nirmada. And now I'm meeting you and I'm feeling bliss. I teraz spotykam się i czuję błogość. And people were saying like, this is some type like a romantic poetry going on. What happened to Mahaprabhu? He's like making some mundane poetry or what? I ludzie zaczęli myśleć, że to jest jakaś romantyczna poezja i zastanawiali się, co się stało z Chaitanya Mahaprabhu, że wchodzi w takie rzeczy światowe. That he's singing, song of love in front of the chariot. What's going on here? Dlaczego śpiewa pieśń miłości przed wozem? Co tutaj się dzieje? It is more like a Romeo and Juliet sort of thing, yeah? Like people say this type of thing, yeah? I met you there and now I'm meeting you again. Oh my love. Coś typu Romeo i Juliety. O, teraz spotykam Cię tutaj i znowu Cię widzę i tak dalej. But people were aware of Mahaprabhu. Ludzie jakby mieli świadomość, kim jest Mahaprabhu. So they thought that if Mahaprabhu is reciting a verse, there must be a deep meaning behind it. I oni wiedzieli, że jeżeli Mahaprabhu recytuje jakiś werset, to jest sens w tym wersecie. So they just left it there. They say we are not in the position to understand, but we will not comment anything wrong about it. Oni zostawili ten temat, gdyż powiedzieli, że nie są na tej pozycji, żeby zrozumieć to, więc pozostawili to bez komentarzy. So what happened then? One day, Lord Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodar, they went where Rupa Goswami was staying. I pewnego dnia Swarupa Damodara i Chaitanya Mahaprabhu udali się To Rupa Goswami. do Rupy Goswamiego, gdzie on But in those days there were no showers in the home, right? I w tych czasach nie było żadnych pryszniców w domu. And no bathtub also. I też żadnych możliwości, żeby przyjąć kąpiel. So Rupa Goswami went to take a bath, to the neighborby ocean, which was close by, right? I Rupa Goswami poszedł się wykąpać w pobliskim ocean. Yeah, it was a ocean close by. Który był blisko. So then now no one is home, but the home was also open. People were not locking their
homes. I wtedy nikogo nie było w domu, to ten dom był otwarty, bo wtedy też nie zamykano się domów. So Mahaprabhu took a leaf which was somewhere on the top and he took it out. I Mahaprabhu wziął taki listek, który był gdzieś tam na górze i wyjął go. And he read it. I przeczytał. And in this time Rupa Goswami, finished his bath and came back. A w tym czasie Rupa Goswami skończył swoją kąpiel i wrócił. And Mahaprabhu was very angry. Mahaprabhu bardzo, bardzo się rozłościł. And he slapped Rupa Goswami. I opuścił go. Yeah, that slapped. A slapped. Yeah, he slapped. Uderzył go. Dłonią. Tak, było dłonią po twarzy. So you will say, well, what happened here? Someone came home back after shower and someone just gave you a tight slap. I co się staje, że ktoś po prostu wraca do domu po kąpieli i dostaje w twarz? So it was a slap more in a form of love, not in a form of beating. I to było takie uderzenie bardziej pod kątem, miało formę miłości, a nie dlatego, żeby kogoś urazić. So he said, how come Rupa, you understood, the inner meaning of my mood? Więc jak to... So Srila Rupa Goswami wrote on this list the meaning of the verse which Mahaprabhu recited in front of the cart. I Srila Rupa Goswami opisał w tym liście słowa, o których mówił Pan Chaitanya Mahaprabhu wtedy przed wozem. And it was very, very secret thing. No one else could understand, right? Mahaprabhu, Swarup Damodar, and here Rupa Goswami, somehow figure it out. I to były bardzo sekretne wersy, nikt nie mógł tego zrozumieć i w jaki sposób Rupa Goswami po prostu to znalazł. Because Mahaprabhu was singing about the meeting of Radha and Krishna in Kurukshetra. Gdyż Mahaprabhu śpiewał o spotkaniu Śrimati Radharani i Kryszny na polu Kurukshetra. But he didn't want to reveal his mood in front of public. Ale on nie chciał pokazywać tego swojego nastroju przed publicznością. So you see, Rupa Goswami, he must be very intelligent and also a good servant that he could understand something so secretive, right? I stąd widzimy, że Rupa Goswami był bardzo inteligentnym, ale też jednocześnie dobrym sługą, gdyż mógł zrozumieć coś naprawdę sekretnego. Yeah. So usually what a person do? Person start applauding. Yeah. Oh, you deserve some credit. You are so intelligent. I co wtedy osoba zaczyna robić, która widzi, że ktoś jest taki inteligentny, to prawdopodobnie zaczyna klaskać i mówić: o, jesteś taki inteligentny. I mean, imagine if you are, there is a question which is asked and no one know the answer and only one person able to answer and this is the correct answer. You all look at this person. Wow, you must be super intelligent, right? You start to praise this person. Tak jak na przykład ktoś zadaje pytanie i tylko jedna osoba ma na to pytanie odpowiedź i ta odpowiedź jest poprawnie, ona odpowiada i wszyscy mówią: wow, została bardzo inteligentna ta osoba. And Sarup Damodar, does not glorify someone. So he didn't glorify. He just said, Mahaprabhu, it's only because of your blessing that the meaning was revealed to Rupa Goswami. So he didn't give any credit to Rupa Goswami. I on nie dał żadnego tutaj, w żaden sposób nie uhonorował Rupa Goswamiego, tylko powiedział, że to jest poprzez łaskę Chaitanya Mahaprabhu. And the second, okay, you will say, well, and second, there was also a second incident with Rupa Goswami. You want to know what happened? I także był kolejny incydent z Rupą Goswami. Czy chcecie wiedzieć, co się stało? Tak. Yeah. So Mahaprabhu went to Rupa Goswami. So Rupa Goswami was writing. He's also a good writer. So in Gaudiya Vaishnavism, we have very good writers, right? They write super nice. I Rupa Goswami w tym czasie coś pisał i w tradycji Gaudiya Vaishnavismu mamy bardzo dobrych pisarzy. So there were a lot of devotees around
And Mahaprabhu went there and he said, "So Rupa, are you writing something?" I tam było dużo wielbicieli i Mahaprabhu tam się udał i zapytał, Rupa, ty coś piszesz? And that time Rupa Goswami was writing Lalit Madhav I wtedy on pisał Lalita Madhav. and she Vidagd Madhav. They are the very important work for Gaudiya Vaishnavism. I też kolejną pracę. Could you please repeat, Prabhu? Second. Vidagd Madhav. Okay. They are basically two very important works for Gaudiya Vaishnavism. To są dwie bardzo ważne prace dla Gaudiya Vaishnava. They help us to understand the mood of Gaudiya Vaishnavism. Oni pomagają nam zrozumieć nastrój Gaudiya Vaishnavism. So Mahaprabhu said, okay, read something from what you are writing, yeah? Read something from that. I Mahaprabhu poprosił, że no to przeczytaj coś z tego, co ty piszesz. And he started to read. I on zaczął czytać. And there was Ramananda Roy also present. I Ramananda Roy też był wtedy na miejscu. So he started examining. I zaczął to oceniać. So he said, oh, so tell me the intro verse, the introduction, the verse in the intro. To powiedz mi także, jaki był werset wprowadzający. Tell me the end verse. Powiedz mi, jaki werset jest na końcu. And tell me the main verse of this book. I najważniejszy werset, główny werset tej książki. And Rupa Goswami was answering. A Rupa Goswami odpowiadał na So to. everyone, and was praising Rupa Goswami. I każdy chwalił Rupę Goswamiego. And what a beautiful, this is a piece of art which you wrote. I każdy mówi, że to jest dzieło sztuki, to co napisałeś. And Ramananda Roy became ecstatic. He said, Rupa, that's phenomenal. A Ramananda Roy, on w ogóle był bardzo zachwycony i powiedział, że to jest fenomenalne. And Sarupa Damodar said, then again, go ahead. I Swarupa Damodara powiedział, He said, Mahaprabhu, it is only because of your mercy that Rupa could understand all these things. Nothing more. I on powiedział Swarupa Damodara, że to jest tylko dzięki twojej łasce Chaitanya Mahaprabhu, że Rupa Goswami mógł to zrozumieć. So you see, Swarup Damodar is not a person, who just praises anyone or everyone. I jak widzicie, Swarupa Damodara nie jest osobą, która chwali wszystko i wszystkich. Actually, in a spiritual world, he is a Lalita Sakhi, and his position is very critical. So he can pass very many critics. Instead of praising you, he can find faults in you. Swarupa Damodara w świecie duchowym pełni rolę Lality Sakhi, czyli przyjaciółki, i jego rola jest bardzo krytyczna. On może dużo krytykować i bardzo rzadko chwali. And the same Swarup Damodar has praised Gadadhara Pandita. I ten sam Swarupa Damodara chwalił Gadadhara Pandita. And not only praised, he even wrote an ashtakam on Gadadhara Pandita. Ale nie tylko go chwalił, ale też poświęcił mu ashtakam. And as Prabhu said, in this ashtakam he reveals that Gadadhar Pandit is non-different than Srimati Radharani. I w tym ashtakam, on to ukazał, że Gadadhara Pandita jest jakby taki sam, tak, jak Srimati Radharani. Yeah. So that's what Gadadhar Pandit is. I to jest to, czym jest Gadadhara Pandita. And now, what is the link between Bhaktivinoda Thakur and Gadadhar Pandit? I jakie jest teraz połączenie między Bhaktivinodą Thakurem a Gadadharem Pandita? Bhaktivinoda Thakur also wrote his songs in which he is glorifying Gadadhar Pandit. I Bhaktivinoda Thakura również napisał swoje pieśni, bhajany, w których gloryfikuje Gadadhara Pandita. And as Prabhu said, he also installed, Bhaktivinoda Thakur was worshipping the deities of Gaura and Gadadhar. I także on, tak jak powiedział Prabhu, zainstalował i wielbić bóstwa Gaury i Gadadhara.
And not only that, Bhaktisiddhanta followed Bhaktivinoda Thakur, and in Gaudiya Math, the Gaura and Gadadhar deities are installed. If you go, you will not find Gaura Nityananda, you will find Gaura Gadadhar. I Bhaktisiddhanta Thakur też jakby naśladował przykład Bhaktivinody Thakura i zainstalował bóstwa, te same bóstwa, czyli Gaury i Gadadhary Pandita w Gaudiya Math. Jeżeli tam się udacie, to zobaczycie je. Basically, Bhaktivinoda Thakur in few of his songs, he made it clear the message. He said that Gadadhar, God Gadadhar is my life and soul, is to worship God Gadadhar Pandit. My life and soul I is meant to w pieśniach Bhaktivinoda Thakura on mówił, że jego życiem i duszą jest to, żeby wielbić Gaurę i Gadadharę. So he reveals who is God Gadadhar to us. Czyli on pokazał nam, kim jest Gaura. And in Gaura Arati there also comes a verse which usually in ISKCON we don't sing. I w Gaura Arati też ukazują się słówka, których my w ISKCONie zazwyczaj nie używamy. It's called Nij Shakti Pandit Gadadhar. So why we don't sing this? Dlaczego my nie śpiewamy? Because it's very secret and it's have intimate relationship between Mahaprabhu and Gadadhar. Gdyż to jest bardzo sekretna wiedza, tajemna o intymnych relacjach między Gadadharą Panditą a Bhaktivinodą. But some of you will be saying, but Chaitanya Mahaprabhu also has, Srimati Radharani mood. So how do you understand, like, so we have two Srimati Radharani, or what is going on? I niektórzy z Was mogą powiedzieć, ale przecież też Chaitanya Mahaprabhu przyszedł w nastroju Srimati Radharani i mamy z drugiej strony Gadadharę Pandita, którą też jakby ją zobrazuje tutaj, jak możemy mieć dwóch Srimati Radharani. So Gadadhar Pandit is Srimati Radharani. This is clear, yeah? I jest tak, że Gadadhara Pandita to Srimati Radharani, to jest jasne. But the mood of Srimati Radharani is captured by Chaitanya Mahaprabhu. Ale nastrój Srimati Radharani niesie Chaitanya Mahaprabhu. So Gadadhar Pandit is Radharani without any mood of Srimati Radharani. Gadadhara Pandita jest Srimati Radharani bez tego nastroju Srimati Radharani. So you will say why this is important? I możecie spytać, dlaczego to jest ważne? Because there are stupid sahajyas who create their own philosophy that Mahaprabhu and Gadadhar Pandit, they had some intimate relation and this and that. They don't understand the philosophy. Yeah? Gdyż są głupie sahajiowie, którzy mówią różne głupie rzeczy, na przykład, że Chaitanya Mahaprabhu i Gadadhara Pandita mieli jakieś intymne relacje i kreują takie błędne filozofie. Gadadhar Pandit followed Mahaprabhu just like a shadow follows a person. I Gadadhara Pandita szedł w ślady Chaitanya Mahaprabhu tak jak cień podąża za człowiekiem. Except in two situations. When Mahaprabhu went to South India, Gadadhar Pandit didn't went because he took Kshetra Sannyas, so he couldn't leave the place. I z racji tego były takie dwa wypadki, w którym tak naprawdę Shri Gadadhara Pandita nie podążał, nie poszedł za Mahaprabhu. To pierwsza, kiedy on przyjął taką sannyasę, że nie mógł opuszczać miejsca, danego miejsca. And also when Chaitanya Mahaprabhu went to Vrindavan, then Gadadhar Pandit stayed. Czyli to było kiedy Mahaprabhu udał się na południe Indii, a następny, kiedy udawał się do Vrindavan. And also Bhakti Rakshak Sridhar Swami Maharaj, yeah? So Siksha Guru of Srila Prabhupada. I Shiksha Guru Srila Prabhupada. Prabhupada, he was also a god brother of Prabhupada. I także był Brat duchowy. bratem duchowym Prabhu. Yeah, so actually when Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was going to leave his body, he basically was going to wrap his pastime in this world. I kiedy już Bhaktisiddhanta Bhaktisiddhanta Saraswati opuszczał swoje ciało
i skończył rozrywki na tym he, świecie. he asked Bhakti Rakshak Sridhar Swami Maharaj to come and sing Shri Rupa Manjari Pad. I wtedy on poprosił tego Maharadża, przepraszam, nie mogę tego wymówić, żeby przyszedł i zaśpiewał. Shri Rupa Manjari Pad. And there were some other, so some of the God brothers, they say no, his voice is not as good, this person sings best, but Bhaktisiddhanta said no, let him sing, he's singing with the mood. So I ktoś powiedział z tych osób obecnych tam, że nie, to głos tej osoby nie jest taki dobry, mamy innych tutaj braci duchowych, którzy mogą zaśpiewać to lepiej, ale on powiedział, że nie, on ma odpowiedni nastrój. yeah, so Bhakti Rakshak Sridhar Swami Maharaj is known for his philosophy. I mean, he's very known in. Ten Maharaj jest znany ze swojej filozofii. Yeah, so he said that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. You all know now who is Bhaktisiddhanta Saraswati. Teraz każdy z was wie, kim jest Bhaktisiddhanta Saraswati. Right? Tak? Only one person and rest you Matajis, you don't know. Guru of Srila Prabhupada, To right? jest guru Srila Prabhupada. I'm asking because these are not just the names, they are persons, right? So you should know them. Ja pytam, gdyż to nie są tylko nazwy, imiona, to są osoby. So he said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that Gaur Kishore Babaji, he said that Swarup Damodar came back again as Gaur Kishore Babaji. And Gadadhara Pandit came back as Bhaktivinoda. I powiedziano, że Swarup Damodara przyszedł jak Gaura Kishora Babaji, a Bhaktivinoda Thakura jak jakby Gadadhara Pandita, jak Bhaktivinoda Thakura Yeah, przyszedł. and actually nobody could see these things. I tak naprawdę nikt nie mógł zobaczyć tych. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that it was the only person who could see that. A Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur był jedyną osobą, która mogła to zobaczyć. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, when I chant and raise my head a little bit, I could see the feet of Srimati Radharani in Bhaktivinoda Thakur's. I tak on też mówił, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, że kiedy on intonuje i trochę podnosi głowę do góry, to wtedy widzę stopy Srimati Radharani i pod tymi stopami Bhaktivinoda Thakura. And in Chaitanya Charitamrita commentary of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he also explained that. I w Chaitanya Charitamrite w komentarzach Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura do tej książki So you see that on to wszystko wyjaśnia też. So you see, nothing happens by chance. Everything is happening by plan. So if two great personalities are disappearing on same day, it's not by chance. There is a reason behind it. I widzicie teraz, że wszystko się dzieje z jakimś celem, że nie ma przypadków. Jak dwie osoby opuściły ciało w danym dniu, to nie jest żaden przypadek, czyli za tym stoi. Gadadhara Pandit in Mahaprabhu's Leela didn't took a lot of part in preaching. I Gadadhara Pandita w Lile, w której był obecny z Chaitanyą Mahaprabhu, nie za dużo udzielał się w nauczaniu. But as Bhaktivinoda Thakur, Ale jako Bhaktivinoda Thakura, he just went to preach and preach and preach. on nauczał. You know what he did? Wiecie, co on zrobił? He read all this complex philosophy, Shat Sandharb and what not. On opisał całą filozofię kompleksową And made them in songs. i przerobił tę filozofię też w pieśni. So anyone can sing the songs. I każdy może śpiewać. Yeah, so if you go in Bengal, people sing the songs of Bhaktivinoda Thakur. I jeżeli udać się do Bengali, to tam ludzie śpiewają te pieśni, które napisał Bhaktivinoda Thakur. Yeah, and that's a masterpiece to compress full philosophy in songs. I to jest naprawdę mistrzostwo, żeby skompilować całą filozofię i
umieścić je w pieśni. And not only that, he studied also the Western philosophers very systematically, Bhaktivinoda Thakur. So he knew various philosophies also, not like just he know one thing. I także Bhaktivinoda Thakura studiował bardzo systematycznie innych filozofów ze świata zachodniego i to znaczy, że on wiedział nie tylko o jednej rzeczy, nie tylko o jednej filozofii. And he commented on Western philosophers. I także napisał komentarz do dzieł filozofów zachodnich. And established Chaitanya Mahaprabhu's Siddhant. I ustanowił Siddhantę Chaitanya Mahaprabhu. There is Amanya Tattva and Sutra, so you can read these books. Czyli Amanya Tattva i Sutra. Yeah, Amanya Sutra. Basically, you know, if people ask you, oh, you go to ISKCON and you are just dancing, you know, Hare Krishna, what are you doing, right? Where is the philosophy? Ogólnie ludzie, którzy nie wiedzą za dużo o ISKCONie, mówią, że wy jesteście w ISKCONie, przychodzicie tam, tańczycie, śpiewacie, nie ma żadnej filozofii. Or some person, they don't say this in the face. Some people tell like this, you know, you have your way to be happy, we have our own way to be happy. We like to go on Stare Miasto and, you know, go on Wawel and, you know, we become happy. So you do your thing, we do our thing. A Yeah? niektórzy ludzie nie mówią tego wprost w twarz, tylko mówią, że dobra, wy macie swój sposób na bycie szczęśliwym, my mamy swój sposób, udajemy się na Wawel, na Stare Miasto. So Bhaktivinoda Thakur had answered what is the problem in their philosophy. I Bhaktivinoda Thakura odpowiada, co jest nie tak z ich filozofią. And why the philosophy presented by Mahaprabhu is excellent and there is no comparison to anything. I dlaczego filozofię Chaitanya Mahaprabhu nie można z niczym porównać, gdyż jest doskonała. So this is important. I to jest bardzo ważne. And without Bhaktivinoda Thakur there will be no Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bez Bhaktivinoda Thakura nie ma Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. And without Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur there will be no Srila Prabhupada. A bez Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura nie byłoby Srila Prabhupady. And without Srila Prabhupada there will be no ISKCON. A bez Srila Prabhupada nie byłoby ISKCONu. So you can see the backbone on which ISKCON is standing. I w taki sposób możecie zobaczyć, co jest tym kręgosłupem, dzięki któremu jakby ten ISKCON powstał. So this is very bona fide movement. I to jest ruch bona fide. Yeah, and you read, if you want, you can read the philosophy and you can even compare this philosophy with Western philosophies, Western philosophers, and you can see what are the shortcomings in those philosophies. So this is a very scientific movement. I możecie czytać tę filozofię i porównywać ją z filozofią światu zachodniego i możecie zobaczyć niedociągnięcia w tej zachodniej filozofii. And the teaching of Bhaktivinoda Thakur was Shuddhana. His main teaching, if you read his books, the main message is Shuddhanam. You should chant the holy name. So he gave emphasis on chanting the holy name of the God. I głównym przesłaniem książek Bhaktivinoda Thakura jest Shuddhanam, czyli powinniśmy intonować święte imię. To jest konkluzja. And but he noticed that Kali Yuga is here, the age of darkness. Ale on dostrzegł to, że Kali Yuga jest i to jest wiek ciemności. Basically lazy and crazy people. Czyli leniwi i szaleni ludzie. Yeah, so they cannot concentrate on they cannot focus on the name. I oni nie mogą się skoncentrować na tym imieniu. So then, you know, the concept of seva was brought, the concept of service. Wtedy koncepcja sewy, czyli służby, została jakby przeniesiona do tego ruchu. And Srila Prabhupada went to America, he realized that even people are not interested in doing service. A kiedy Srila Prabhupada już przyjechał do Ameryki, to zobaczył, że już nawet ci ludzie nie byli zainteresowani nawet służbą. Even in India also Srila Prabhupada noticed this, not only in America. Nie tylko w Ameryce. So Srila Prabhupada said that all right, then do preaching. Go out and preach the message of God.
Jeszcze Prabhupada powiedział, dobrze, to jest w porządku, idźcie i nauczajcie w takim razie and przesłanie Boga. And in preaching there will be challenges and problems, and then automatically when you have to face those challenges and overcome those problems, you will become pure because you will take rescue in holy name and bona fide philosophy. I naturalnie poprzez to nauczanie przyjdą trudności i wyzwania, które was oczyszczą i Yeah, and Bhaktivinoda Thakur also. So if you see like Srila Prabhupada and full our parampara here, all of them live a very disciplined life. Widzicie, że zarówno Srila Prabhupada, jak cała nasza parampara, wszyscy oni prowadzili bardzo zdyscyplinowane życie. Yeah, so some devotees say, oh, you know what, just chant holy name and sleep full day and say lies, and they think we are devotees. Niektórzy wielbiciele mówią, dobrze, no to po prostu intonujcie święte imię, możecie spać cały dzień, możecie oszukiwać, jesteśmy wielbicielami. Or either they don't understand the philosophy, they don't spend time to understand the philosophy. They say, why to understand philosophy? Holy name is everything. But they don't have taste to chant holy name. Oni nie rozumieją filozofii, nawet nie zadają sobie trudu, żeby zacząć poświęcać na to czas, żeby ją zrozumieć. Oni mówią tylko intonujcie święte imię. Basically the discipline is missing. Oni mówią tylko intonujcie, nie mają żadnego smaku do tego, a tak naprawdę nie mają żadnej dyscypliny. But Bhaktivinoda Thakur by his own life taught what is discipline. A Bhaktivinoda Thakura, on przez całe swoje życie jakby uczył, czym jest ta dyscyplina. He will take breakfast at a specific time. On miał śniadanie w wybrany czas. When he will leave home, it will be exact, for example, 9 o'clock, right? 9:00. I kiedy on wychodził z domu, to była dokładna godzina. Na Not 8:59, not 9:01. 9, tak? So, nie 8:59, nie 9:01, tylko w punkt. So people would calibrate their clocks. If their clocks were drifted, they know Bhaktivinoda Thakur left, so it must be 9. So let me adjust my clock. Czyli w taki sposób nawet inne osoby mogły skalibrować swoje zegarki pod kątem tego, jaki punktualny był Bhaktivinoda Thakur. Yeah, so you see, discipline is important. I widzicie, że dyscyplina jest ważna. Without discipline, nothing comes. Bez niej niczego nie przyjdzie do nas. And it means we should follow the instructions of our parampara. I to znaczy, że my musimy wykonywać instrukcje naszej parampara. And don't try to divert by riding on the chariot of our mind. I nie powinniśmy odchodzić od tych instrukcji, czyli być jakby uniesionym poprzez wóz naszego własnego umysłu. Atma mannate jagat. Everyone like to see how they are inside. So that's how they see the world. Atma mannate jagat, czyli każdy chce zobaczyć, jaki on jest w tym świecie. So discipline is also taught. And also Bhaktivinoda Thakur books were not just an intellectual effort. It was more than that. A książki Bhaktivinoda Thakury były nawet więcej niż po prostu wysiłek intelektualny. So these books are not like someone is just sitting in a room and writing. No. These are revelation. These are the books which were communicated to him directly by God. This knowledge is coming. I to nie są takie książki, jak ktoś na przykład z pisarzy zamyka się i pisze w swoim pokoju. One zostały mu ujawnione przez Boga, ta wiedza. So in Navdeep Mahatmya, there is a book where there are predictions. He's writing about predictions. I też on napisał w swojej książce Navdeep Mahatmya o różnych przypowieściach, co będzie w przyszłości. Yeah, so how, for example, Madhvacharya met Mahaprabhu and how Ramanujacharya met, and things like that. O tym, jak na przykład Madhvacharya spotka Mahaprabhu. Yeah. So please, read books, read books. And Prabhupada has presented. Prabhupada took
from Bhaktivinoda and made it even more simpler for us. Więc proszę Was, czytajcie książki. Śrila Prabhupada dużo bazował na pracach Bhaktivinoda Thakura, więc zrobił to też, te książki jego jeszcze o bardziej łatwiejsze dla naszego zrozumienia są. So on this day, please make an effort to read some books about Krishna consciousness, and these great souls, they have dedicated for their life and energy just for us. They gave us the gifts, like Prabhupada said, I'm giving you a gift which you can enjoy after my death. I'm giving you a treasure, Prabhupada said, not a gift. I'm giving you a treasure which you can enjoy after. W te dni możecie zadać sobie trochę trudu i poświęcić trochę czasu na to, żeby czytać więcej o świadomości Kryszny, gdyż te osoby poświęciły całe swoje życie, całą swoją energię na to, żebyśmy mieli te książki i tę wiedzę. Śrila Prabhupada mówił, że te jego książki są prawdziwym skarbem, który on zostawia i z którego możemy się cieszyć nawet po jego odejściu. Yeah, and these books have no faults in them. I nie ma, i te książki, one są doskonałe, nie ma tam żadnego błędu. Yeah. All right. So, anyone has question or comments? Czy ktoś ma pytania albo komentarz? Oh, yes. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że może nie było o tym mowy dzisiaj, ale Bhaktivinoda Thakur Prabhu również położył wielkie zasługi, jeżeli chodzi o służbę dla Pana Jagannatha w Jagannath Puri, ponieważ został specjalnie poproszony przez Anglików. Tam było bardzo wiele problemów i ci sadhu z Jagannath Puri, oni, bardzo wielu z nich robiło tylko tak powierzchownie jakieś rzeczy, żeby dostawać pieniądze po prostu od ludzi jako dotacje i to były bardzo niskie standardy. I Bhaktivinoda Thakur, on dostał pieczę nad całym Jagannath Puri, więc po prostu ci wszyscy oszuści jeden po drugim po prostu odpadali. Natomiast on doprowadził do tego, że Pan Jagannath, Bhaktowie zyskali takie kwalifikacje dzięki jego łasce, że Pan Jagannath miał, Bhaktivinoda Thakur ustanowił standard, że Pan Jagannath dostaje 64 ofiarowania dziennie i tam co do minuty było każde z tych ofiarowań. W ciągu kilku lat całkowicie po prostu jakby przywrócił standard czczenia, wielbienia Pana Jagannatha. To jedna z takich bardzo rzeczy i to jest do dziś. To jest do dziś. You can translate. Okay, I can translate. So Prabhu mentioned that also Bhaktivinoda Thakur, he arranged or he fixed up Jagannath temple because there were a lot of deviations going on, and he corrected them, and thanks to him the offering of 64 items is still carrying on today. I just compressed what Prabhu said in English. Prabhu? Jeszcze Bhaktivinodzie Thakurze zawdzięczamy to, że mamy Chaitanya Charitamrita. Can you translate Mataji? Yes. So we also should be thankful for Bhaktivinoda Thakura that we have Chaitanya Charitamrita book. Yes. Bhaktivinoda Thakur szukał jej kilkanaście lat w całym Bengalu i były tylko takie wersje nieautoryzowane, przekłamane. And Bhaktivinoda Thakura, he was seeking for that book in Bengali because at that time there were a lot of not authorized versions of this book. Wreszcie mu się udało znaleźć, ją wydał i rozpowszechnił i opatrzył komentarzami w Bengali. At least he found that book, Chaitanya Charitamrita, and published it, and also wrote a commentary, some purports in Bengali. I dzięki temu Prabhupada przetłumaczył z kolei na angielski, no bo my możemy się rozkochować. So yes, because of all these efforts of Bhaktivinoda Thakura Prabhu, we can Srila Prabhupada
translated this book into English, and now we can all enjoy Chaitanya Charitamrita. Yeah, there are two things. Yeah, so I have two comments here. First, what Prabhu said, you will say, so what's the big deal that he just, gave us Chaitanya Charitamrita? But you should understand that that time in Bengali there was a version of Chaitanya, many versions of Chaitanya Charitamrita. Ktoś może spytać, dlaczego to jest dla nas taka duża rzecz, że on dał nam tę Chaitanya Charitamritę, a gdyż wtedy w Bengali było bardzo dużo różnych wersji tej książki. Bhaktivinoda Thakur, so there was a version in which it was written that Mahaprabhu was served by a person who was cousin's brother of Gadadhara Pandit, right? I wtedy Like nephew or thing like that, right? Wtedy też mówiono, że ta książka, tak, była... In Chaitanya Charitamrita they wrote. Oni napisali w Chaitanya Charitamrita, że Chaitanya Mahaprabhu służył... No, was served by Gadadhara Pandit's cousins. Jemu służył brat kuzyna Gadadhary Pandita. I forgot his name, but his name is mentioned there. But Bhaktivinoda Thakur, and Bhaktivinoda Thakur, when he is reading this commentary, the main important point is that he is writing because he know what is happening, right? So he was qualified to edit these books, not just he sort of get it and okay, so these 5 versions and like compress it. No. He was qualified to do it because he knew what was happening that time. I Bhaktivinoda Thakura był kwalifikowany do tego, żeby zredagować te książki, a nie po prostu wziąć 5 na przykład różnych wersji i skompilować je w jedną jako podsumowanie, tylko on wiedział, co się działo w tych czasach i mógł poprawnie, zgodnie z faktami, zredagować te książki. So that's the contribution. And second thing, Prabhu mentioned about Jagannath temple. Yes, and standards. Yeah, so for those of you who don't know how bad the situation was, it was really bad. I dalej też tutaj Prabhu wspominał o świątyni Jagannatha i standardach i nikt prawdopodobnie z Was nie wie, na ile źle tam wyglądały rzeczy w tej sprawy w tej świątyni. There was dog next to God. They were worshipping dog. I tam był pies od razu za Panem, czyli oni wielbili psa. So in Jagannath Puri there was Jagannath, and then the next is the dog. I tam był Jagannath i obok niego pies. And they were, because that time they were thinking, oh, he's a mystic dog and this dog, and he said this is all nonsense, just kick the dog out. I w tych czasach oni myśleli, że są jakieś mistyczne psy specjalne i oni go wielbili, a on im powiedział, wyrzućcie tego psa. So can you imagine how bad the situation was? Czy możecie wyobrazić sobie, na ile tam słaba sytuacja była? So basically we had what we can say a spiritual crisis. To tak naprawdę był kryzys duchowy. Yeah? And Bhaktivinoda Thakur single-handedly he just lift up everything. A Bhaktivinoda Thakur tylko jakby jedną ręką to wszystko podniósł do wyższych standardów. So thank you, Prabhu, for contributing. Dziękuję Wam, Prabhu. Yes, please, Prabhu, please. Jeszcze tak pamiętam z wykładu wielbiciela. To było, że Bhaktivinoda Thakur przez długi czas pełnił obowiązki sędziego pokoju, czyli rozstrzygał sprawy sądowe. Więc on był tak bardzo zaabsorbowany po prostu swoją sadhaną, że Krishna dawał mu krystalicznie jasną inteligencję i były bardzo takie pogmatwane sprawy, ale on cieszył się taką sławą, że ludzie ściągali po prostu z ogromnych obszarów, jechali bardzo długo, żeby on ich sprawy oceniał. I tam innym osobom zajmowało to nawet wiele dni dociekanie. Jemu każda rzecz bardzo króciutko przesłuchiwał wszystkich. Zajmowało mu 5 minut od momentu rozpoczęcia do momentu
wydania werdyktu i nikt nigdy nie negował jego werdyktu. Prabhu, translate. No, Okay, I can translate. So I wrote something from that. Srila Prabhu Bhaktivinoda, he was also working in the court. So he handled a lot of difficult cases, and even different people from the also another cities came to him to solve their problem. And Bhaktivinoda Thakura could do it in very short way, like 5 minutes of conversation, 5 minutes of talk, and he could solve the problem. This is because he was absorbed by devotional service for Krishna. So Krishna gave him this crystal intelligence to help everything which he had in his life. Is it correct? And also Bhaktivinoda Thakur, when he was writing, so he was writing Jav Dharma. It took the longest to him to write 3 months, I think, yeah. And when he was writing this book, he had so big headache that he could not, like his head was just sort of at a stage in which he is describing that it was feeling like he can't take it more. It was so severe headaches he was getting. I kiedy pisał swoją książkę Gadadhara, to zajęło mu 3 miesiące, ale wówczas miał takie mocne bóle głowy, że tego nie dało się opisać. I think it was Gadadhara. And what happened is then came a person approached him, because that time this tantra was very famous in Bengal. I pewna osoba wtedy go zapytała, podeszła do niego, gdyż ruch tantry był bardzo jakby taki popularny. And he said that if you will, do this yagya and chant this name, this headache will disappear. I ta osoba powiedziała, jeżeli wykonasz tę ofiarę i będziesz intonował tę mantrę, te imiona, to zniknie ten ból głowy. And Bhaktivinoda Thakur said, I will just chant holy name. I can't give up holy name for anything. A Bhaktivinoda Thakur powiedział, ja będę tylko intonował święte imię, nie mogę porzucić. So that night he prayed to Goswamis. I think Jiva Goswami he prayed too, and he asked that please help me. My head is like really in pain, and I want to serve people by writing this book. I want to give the essence of the philosophies in this. I wtedy tej nocy on się modlił do Goswami, prawdopodobnie do Dziwy Goswami, żeby pomógł mu dalej służyć, żeby on mógł dopisać, skończyć książkę i dać tę filozofię ludziom. And from that night his headache disappeared. I od tej nocy już nie miał tych bóli głowy. Okay, that's a nice. Anyone else want Czy to add ktoś jeszcze something? coś chce dodać, zapytać? Ja tylko chcę taki komentarz powiedzieć, że od kilku lat właśnie praktykuję tą metodę mantrowania mantry i to działa. I nawet dzisiaj miałam taką sytuację, to nie jest jeden raz, bo to się dzieje na przestrzeni wielu lat, że potrzebna mi była torba na zakupy, ale nie miałam pieniędzy. Najtańsza kosztowała 45 zł. Moja mama mówi, wyjdź, poszukaj jakiejś karmicznej pracy, będziesz miała pieniądze, będziesz miała torbę, będziesz miała lepsze buty. Ale ja wymantrowałam dzisiaj rano 10 rund i potem stwierdziłam, że pójdę wyrzucić śmieci, prawda? I przy śmietniku ktoś zostawił piękną, luksusową torbę, która kosztowała może nawet 100 zł. Ale to się stało, ponieważ wymantrowałam rano te rundy, prawda? I mój umysł się oczyścił, wpadł mi pomysł. Trzeba ich wyrzucić śmieci. Nie myślałam o tym, że znajdę coś, co mi jest bardzo potrzebne w życiu. I wielokrotnie sąsiadka przychodziła, dawała mi luksusowe buty, dawała mi piękne ubrania, więc nie ma potrzeby wychodzenia, szukania jakiejś ciężkiej karmicznej pracy, która zabiera czas i nie pozwala mantrować, nie pozwala czytać. Lepiej jest po prostu mantrować i Krishna da inteligencję, jak zdobyć to coś, co potrzebujemy. Okay, so I can compress that. Okay. So basically Mataji said that, she had
she noticed the power of holy name. So whenever she chants, she has some situations which are maybe practically hard to, analyze. For instance, she wanted to buy a bag, but she didn't have enough funds. But she have faith in holy name, and she chanted, and she went out, and she noticed that she found a bag, there. So she says that person can chant. Well, that's a good comment, but again, we are servants of God, so we chant the holy name for pleasing Krishna just. To jest dobry komentarz, ale powiem to jeszcze raz. My jesteśmy sługami Pana i my intonujemy, żeby Go zadowolić. Maybe not in your case, but I saw, because I grew up in India, I saw many people that they will chant the holy name, and then they will say, let me have these things, Także to nie dotyczy tematu tutaj, który Mata Ci opowiadała, tylko Prabhu dorastał w Indiach i wiedział różne i był świadkiem różnych sytuacji, kiedy ludzie intonowali i prosili Boga o jakąś konkretną rzecz. Or even not ask, but they have this mentality that I'm chanting, so God will protect me. I nie tyle, żeby prosili, tylko mieli takiego typu mentalność, że ja teraz intonuję i Pan Bóg mi da. And then some problem happens. I wtedy przychodzili pewne problemy. And then they change the altar and they take another mantra and start chanting that mantra. I oni zmieniali ołtarz, zmieniali gusta na ołtarzu, zaczynali intonować inną mantrę. Or in some cases they didn't change the altar. Albo w niektórych wypadkach nie zmieniali ołtarza. But their sense gratification increased more and more. Ale ich zadowolenie zmysłów, ono wzrastało więcej i więcej. Yeah, so Prabhupada taught us that we have to serve Krishna, and service to Krishna in this material world means war with Maya. A Śrila Prabhupada powiedział, że powinniśmy służyć Krysznie, a służba Krysznie w tym świecie to jest wojna z Mają. Like Mahaprabhu said, last verse of Shikshastakam, he's saying that Krishna, if you embrace me, then Krishna says, I will embrace you, and do you accept me as your master? Mahaprabhu says, yes, you are my master. I tak jak mamy ostatni werset Shikshastakam, tak, przepraszam. I tam Chaitanya Mahaprabhu mówi do Kryszny, wygłasza ten werset i tak jak Kryszna pyta, czy jak tak, czy jak obejmie Ciebie, to czy zaakceptujesz mnie jako mistrza duchowego? Tak, mój Panie. And he said, what if I smash you, I ignore you, and I will never look at you? Will you still accept me as your master? A co, jeżeli będę Cię negował, to też nadal zaakceptujesz mnie jako swojego mistrza? And he says, yes, Mahaprabhu. I on powiedział tak. So yes, we should all chant holy name to please Krishna. I stąd powinniśmy wszyscy intonować święte imię. Yeah, that's good. Prabhu, you had a question or something? Yeah. Did any of the Mahaprabhu ever say that they are coming back again? Can you chant? Who coming back? Any of the Mahaprabhu? Anyone? Any of the Mahaprabhu? No, there is one Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. Yes, but Bhaktivinoda Thakur. They are acharyas. So any of them did they say they are coming back? Yeah. Czy ktoś z acharyów, czy na przykład Chaitanya Mahaprabhu in the future że they are oni coming wrócą tutaj w przyszłości? Well, we have, Krishna says, like for example, coming of Prabhupada was mentioned in scriptures. Na przykład przyjście Śrila Prabhupada było opisane w Świętych Pismach. So Mahaprabhu said that my Senapati, my commander-in-chief will come and will spread the message of Krishna consciousness throughout the world. I powiedział Mahaprabhu, że przyjdzie jego taki zarządca, tak, taka osoba upoważniona, która rozprzestrzeni świadomość Kryszny na całym świecie. And actually,
many people were wondering how this prediction is going to be fulfilled, because you know, to preach outside India Krishna consciousness is a big thing. They don't have even clue who is Krishna. I wiele osób po prostu też pytali, w jaki sposób to będzie możliwe, żeby nauczać się poza Indiami świadomości Kryszny, gdyż większość osób nie zna w ogóle, kim jest Kryszna. But the words of God will always be correct. There is no, you know, there is no such scenario in which they can go wrong. Ale słowa Boga, one zawsze są poprawne i nie ma żadnej sytuacji, kiedy będą przedstawione w jakiś niepoprawny sposób. So then we know that Prabhupada came. I stąd my wiemy, że przyszedł Śrila Prabhupada And Prabhupada spread the message everywhere. i rozprzestrzenił to posłanie wszędzie. And once Prabhupada was sitting with his disciples, I pewnego razu Śrila Prabhupada siedział razem ze swoimi uczniami. So the sannyasis were also sitting in the room. I też tam byli sannyasini w tym pokoju. And Prabhupada was hand like this, and Prabhupada said, it's mentioned in the scriptures about Senapati who will come and spread Krishna consciousness in the full world. And I think that person can be me. But then he just switched the topic. He didn't elaborate it on this. I wtedy Śrila Prabhupada siedział ze swoimi uczniami, tak trzymał rękę z tyłu głowy i mówił, że w świętych pismach jest taka przypowieść, że przyjdzie osoba, która rozprzestrzeni tę wiedzę na całym świecie i to mógłbym być ja. I wtedy zmienił szybko. So that's a very good question, because in scriptures everything is based on evidence. We don't accept someone who said, I am God or I am enlightened and just worship me. No. If it is written in scriptures, even coming of Mahaprabhu himself is written in Bhagavatam, that in Kali Yuga, God will come and he will spread the holy name, how his body color will be, where he will be born, and each and every detail is mentioned. Czyli wszystko jest opisane w świętych pismach i to jest bardzo dobre pytanie. My nie mamy żadnej takiej, nie słuchamy żadnej wyimaginowanej wiedzy, informacji, tylko wszystko jest opisane w pismach, jak na przykład nawet przyjście Chaitanya Mahaprabhu jest opisane w Śrimad Bhagavatam, że w wieku Kali Yugi przyjdzie osoba o złotym kolorze skóry, tam jest określone, w jakim miejscu się pojawi, kiedy i tak dalej. Yeah, and the same goes with the associates of Mahaprabhu, also Narottam Das Thakur, right? About his birth, it was already told that he will be born on this village, this time, this thing. So everything was mentioned. Tak samo mamy Narottama Dasa Thakura, którego przyjście, narodziny w tym świecie też są opisane i skazane, w jakiej wiosce się pojawi i też inne szczegóły, jaki towarzyszy Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, we confidently invite you that please take to this process. Why? Because this is a bona fide process. It's not our speculation. Stąd my jesteśmy przekonani i zapraszamy, przyjdźcie i spróbujcie zacząć ten proces, gdyż on jest autoryzowany bona fide. Thank you, Prabhu. Someone more? Yes, Mataji? Who actually gave this mantra from how it has been original? Oh, okay. This Mahamantra. Mataji pyta, kto wypowiedział tę Mahamantrę, skąd ona się wzięła? Yeah, so Golokera Premadhar Harinam Sankirtan, right? So this is coming directly from Golok, spiritual world, right? This Hare Krishna Mahamantra. Golokara Pramadana Harinama Sankirtana, czyli ta Mahamantra schodzi do nas bezpośrednio ze świata duchowego. And also if you read scriptures, in scriptures this Mahamantra is also mentioned. I jeżeli czytacie Pisma Święte, to w tych pismach również jest zapisana ta mantra. But so you will say, if it is mentioned in scriptures, then what is so unique about Mahaprabhu, yeah?
You can ask. Możecie zadać takie pytanie, jeżeli to jest, ta mantra jest podana w świętych pismach, to co takiego szczególnego jest przyniósł So the thing is, Mahaprabhu distributed this Mahamantra globally without considering the color, the caste, the country, whether someone is a dog eater or what. He said, you take this Mahamantra, you will chant, you purify, and you will see the results. She will just translate. Czytanie Mahaprabhu zrobił szczególne to, że rozprzestrzenił tę mantrę na cały świat i że każdy, nieważne od kasty, koloru skóry, czy jest taką osobą jakby niższej klasy, powiedzmy, może przystąpić do tego procesu. And before that you said, like before Mahaprabhu, where it is coming? Yeah, that's your question. I przed tym, jak Mahaprabhu przyszedł i to rozprzestrzenił, to skąd to się wzięło? So Mahaprabhu is God himself. A Mahaprabhu jest Pan, Bóg sam sobie. So scriptures are nothing but the word of God. A Pisma Święte to są słowa Pana. So like for example, I'm speaking and someone can transcribe that. Czyli ja teraz mówię i ktoś może zrobić transkrypcję z tego. In the same way, God speak Vedas and so many books. Prabhu, can you just not move, Prabhu? Haribol, Prabhu, can you don't move? So in the same way, God, right, from his breathing comes the shastras, right, the spiritual knowledge. I tak samo Pan Bóg, on też jakby tę wiedzę przekazał, czyli poprzez jego oddech pojawiła się szastra. Yeah, and it's not only this yuga, this Mahamantra was also before Kali Yuga started, it was also there. I to nie tylko w tej judze, ale też w poprzednich jugach już była Mahamantra. So this is eternal. To jest, ona jest wieczna. What is eternal? What eternal means? When the world is created, it's described in Bhagavatam, second canto, then one of the element is time. It also get created. I co to jest wieczność? Na przykład mamy Śrimad Bhagavatam, drugi kanto i tam mówi się, że kiedy był stworzony świat i w czasie stworzenia tego świata też został stworzony czas. So how can you measure time when it is also getting created, right? You can't measure because if I'm creating all the clocks, there is no clock, how can you measure the time? Czyli ten czas już, jak możemy zmierzyć to czas kreacji tego czasu, jak... Yeah, so in that time this material universe was not existing. You see this painting behind you, this picture? You see, so this green portion was not existing, right? But this upper portion, which you see the spiritual world, that exists all the time. So in that spiritual world, this Hare Krishna Mahamantra is always present, and from there it came here. I tutaj Prabhu nawiązuje do obrazka pokazującego różne poziomy wszechświata materialnego i duchowego. I tak jak Mahamantra cały czas istniała w świecie duchowym i zeszła w ten świat materialny w momencie jego kreacji. Yeah, so from there it comes to this material world. Czyli stąd z góry ona zeszła na dół, w ten świat materialny. Yeah, so there is a permanent and there is temporary. This world is temporary, but there is also permanent place, which is called spiritual world, which is our real home. I ta Mahamantra przyszła ze świata wiecznego do świata tymczasowego, którym jest ten świat, świat materialny, w którym my jesteśmy, a świat duchowy jest naszym domem. And what people do there in the spiritual world? I co ludzie robią tam w tym świecie duchowym? They are serving God. Oni służą Panu. And you will say, well, service sound a bit scary world because in this world people exploit you when you serve them, right?
your boss or your anyone for whom you are working, they have tendency to exploit. I to może słówko mieć takie trochę negatywne konotacje w tym świecie materialnym, gdyż na przykład nasz szef albo kto inny, na kogo pracujemy, może nas eksploatować w ten czy inny sposób. But Krishna is a very kind master. Ale Krishna jest Panem takim, który jest bardzo dobrym. You want to serve God and God want to serve you. Jeżeli chcesz służyć Panu, to Pan też chce służyć Tobie. Yeah? So that's what Hare Krishna Mahamantra. I to jest to, o czym jest Hare Krishna Mahamantra. Yes, Prabhu? Czy pytanie było? Yeah, you can ask me. Tak jak powiedział Nityananda Prabhu, Bhaktivinoda Thakur przyszedł z świata duchowego, tak? So as Dobrze you told zrozumiałem. Prabhu, Bhaktivinoda Thakur came from the spiritual world. Yeah. Jest? Yes. To my skąd wzięliśmy się? Then from which place we came? Tatak Shakti. So so there is a spiritual world and there is a material world. Czyli mamy na górze świat duchowy i na dole świat materialny. Basically, example is given like you have ocean. One hand side is ocean, other hand side is sand, the beach. Czyli mamy taki przykład, mamy ocean z jednej strony, a z drugiej strony mamy plażę z piaskiem. And then there is a place in between, which is wet. The sand is wet there. I mamy takie miejsce jakby po środku, czyli taką część plaży, która już jest mokra Yeah. przez fale. Yeah. So if you are close to that, you can go either to the sea. If there is a small, let's say, ball, it can go to the sea, or it can also choose to come to the sand. Czyli jeżeli jesteśmy w tym miejscu, to możemy zarówno jako taki mała cząsteczka albo udać się do jednej strony, do piasku, albo do oceanu. Yeah, but we made a choice to come to the sand, to the material world. Ale wybraliśmy przyjść do tego świata materialnego. We didn't make choice to go to the ocean, which is Anandam Buddhivardhanam, Krishna. Czyli nie wybraliśmy pójść do oceanu. So we made the first mistake. Czyli popełniliśmy taki pierwszy podstawowy błąd. And now there is no sense to blame others for that. I teraz nie ma sensu obwiniać innych za to. We blame others, this person, that person. My obwiniamy innych, że ta osoba to zrobiła, to. Or why I'm facing problem in spiritual life. Albo dlaczego ja mam problemy w życiu duchowym. Well, you made the first wrong choice. Gdyż po pierwsze zrobiliśmy ten niepoprawny wybór, dokonaliśmy. If you will not make the choice to come to material world, you will not have to face any of these problems. Czyli gdybyśmy nie wybrali przyjść tutaj do świata materialnego, to nigdy by nas te problemy nie spotkały. But we can go back to home. Ale możemy wrócić do domu. W jaki sposób trzeba wybrać, żeby... The path is... Which path, yes, we should. So the thing is, if you want to fly to America, how do you go to America? I mamy prosty przykład. Jeżeli chcesz udać się do Ameryki, to jak to zrobisz? You need visa. Potrzebujesz wizę. And who gives the visa? A kto daje wizę? Embassy. Ambasada. Yes. So the same way. I także tutaj. So Krishna's embassy is his representatives. Ambasadą Kryszny, ambasadorem, tak, jest jego przedstawiciel. So there are 4 sampradayas which are bona fide. Mamy 4 bona fide sampradai. So it's not like that devotion is the monopoly of ISKCON only. No. I to nie znaczy, że służba oddania jest, że ISKCON ma monopol na służbę oddania. You can also have pure devotees in Christianity. They wrote the books. I także są czyści wielbiciele w tradycji chrześcijańskiej. So basically there are embassies of God. Czyli tak naprawdę są różne jakby ambasady Pana. And then you have to please the ambassador. I wtedy musisz zadowolić tego ambasadora. And who is ambassador? I kim on jest? Spiritual master. Jest duchowy. Yeah, so for us we have
Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON. A dla nas to jest Śrila Prabhupada, który jest acharyą, założycielem. For the ISKCON. next 10,000 years, he will be the Acharya of ISKCON. Na następne 10 tysięcy lat on będzie obejmował tę pozycję acharya ISKCON. And then if you follow Prabhupada's instructions, I jeżeli będziesz wykonywał instrukcje Śrily Prabhupada and you give your 100%, i będziesz dawał swoje 100%, because God is not demanding from you perfection. gdyż Pan Bóg nie wymaga od nas perfekcji. Just like visa, when they give you visa, they don't demand you are a perfect person. Tak jak kiedy dają Ci wizę, to nie wymagają, że będziesz idealnym człowiekiem. Yeah, the same. God knows that it is tough to fight in this material world. Tak samo Pan wie, że to jest trudne, żeby walczyć w tym świecie materialnym. But if you give your 100%, Ale jeżeli dajesz swoje 100%, then you get visa, wtedy dostajesz wizę and then you go back home. i wtedy wracasz do domu. At the time of death comes not a Yamraj, but comes a nice airline with a private jet. I wtedy, kiedy przychodzi godzina śmierci, nie przychodzi Yamaraj, tylko ładny, prywatny samolot. Yeah, Vishnu Dutas will come Wiesz, no ludzi. and they will take you. And biorą Cię They jakby will na say, pokład. come, please. Zapraszają, proszę, chodź. So this is our goal. I to jest nasz cel. Go back home. Wrócić do domu. Bardzo dziękuję, Nityananda Prabhu. A w tej wizie są jakieś ujęcia typu dla Ciebie termin taki powrotu, a dla Ciebie taki? So, Czy to już w jedną stronę lot? does this visa contain some, departure term from states, for example, from the Godhead, for someone, or it's a one-way ticket? Yeah, that's a good question. To jest dobre. Someone asked the same question to Prabhupada. I ktoś zapytał podobne pytanie. So he said, Prabhupada, we will go directly to Krishna or we will have some stops in between. I ktoś zapytał, Prabhupada, my udamy się bezpośrednio do Kryszny, czy będziemy mieli jakieś przystanki po drodze? So Prabhupada said, many of my disciples will go to the upper planet. I Śrila Prabhupada powiedział, że wiele z moich uczniów uda się na te wyższe planety. And then they can go. I wtedy stąd mogą pójść. Why? dalej. Aha. Why? Dlaczego tak się Because they want to enjoy. Gdyż oni chcą po prostu zadowolić się. So basically, if you have even a small desire to eat a samosa, you have to take birth again in this material world. Nawet jeżeli będziemy mieli nawet małe takie pragnienie zjeść samosę, to wrócimy do tego świata duchowego. Now you can eat it here or you can eat it in Brahmaloka. Ale możemy ją zjeść tutaj albo na Brahmaloce. Yeah, but you will have to fulfill this desire. Ale będziesz musiał jakby wypełnić to pragnienie. That's why it says Anya Abhilashita Shunyam. Make all the desires zero. Zero means make all your desires towards Krishna, to please Him. I stąd mówi się, że wyzeruj wszystkie swoje pragnienie, a to wyzeruj znaczy, że przykieruj te wszystkie swoje pragnienia w stronę Kryszny. Then Anukulena Krishnanu Shilanam Bhakti Uchate. So then you serve Krishna, fine, because you want to please Him. So it's not that you want to go to Krishna Loka because you want to enjoy. No. Then you are, the visa is not allowed. But if you go and you say, no, Krishna, we want to serve you and we want you to be in the center, then you are welcome, even in this life. I wtedy to jest jakby uwarunkowane służbą, gdyż nie udajemy się na Krishna Lokę, żeby czerpać tam przyjemności, zadowalać swoje zmysły, tylko żeby służyć. I wtedy dostajemy taką wizę wieczną. Srila Prabhupada ki Jai! Thakur ki Jai! Ki Jai! Bhaktivinoda Thakur ki Jai! His Grace Nityananda Prabhu ki Jai!